Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Ania, a dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić taki top. To jest taki t-shirt zrobiony z grubej dosyć włóczki. Jest to przeciwieństwo włóczek niteczkowych, więc jest to projekt z serii, kolejny projekt z serii Zrób to szybko na dużym szydełku i grubszą włóczką. Więc dla osób, które nie lubią takich niteczek, to jak najbardziej polecam taki projekt. Oczywiście włóczka może być użyta dowolna. Ja tylko pokazuję, że jak wygląda taki projekt zrobiony włóczką grubszą, więc nie sugerujcie się tym. Możecie dobierać dowolne włóczki. Po prostu pamiętajcie, żeby sobie zrobić próbkę i sprawdzić, jak wygląda projekt zrobiony Waszą włóczką. A do tego projektu będę używała włóczki od firmy takiej tutaj, jak widzicie. Nie wiem, czy to jest Szchepie z serii Katona. Jest to oczywiście bawełna merceryzowana 100%, 50 gramów ma 125 metrów. Na przykład można też użyć Drops Muscat, jest troszeczkę grubsza, ale wtedy polecałabym użyć większego szydełka. Tutaj akurat 50 gramów ma 100 metrów, to też jest bawełna merceryzowana. Ja ogólnie używam teraz szydełka 4 mm. Pamiętajcie, że im większe użycie szydełko, tym po prostu będą większe przerwy pomiędzy wzorem. Jeśli chodzi o ten projekt, to będziemy robić 4 różne panele. Oczywiście panel przedni i tylny. Panel przedni będzie z podkrojem, no i ja zdecydowałam zrobić sobie takie krótkie rękawki. Co prawda bluzeczka jest szeroka i te rękawki tak naprawdę sięgają mi do łokcia, więc to jest taki rękawek powiedzmy do łokcia, przez to, że bluzeczka sama w sobie jest szeroka. Prosty, czteropanelowy schemat, więc mam nadzieję, że każdy sobie poradzi. A jeśli chodzi o wzór w przybliżeniu, to mamy tutaj takie fajne grubszy wzorek, a pomiędzy tym grubszym wzorkiem są właśnie takie ciągnące się tutaj poziome niteczki. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, że sobie spróbujecie zrobić. A dla osób, które szukają takich projektów na grubą włóczkę, to pamiętajcie, że na moim kanale jest również w bardzo podobnym stylu też zrobiona taka właśnie bluzeczka. Tutaj była włóczka od Himalaya Deluxe Bambo, to właśnie była taka bambusowa włóczka, ale też projekt na grubszą włóczkę i też bardzo fajny wzorek, bardzo fajnie się przerabia. Wtedy ta bluzeczka jest taka mięciutka, przez to, że mamy bawełnę. No i kolejna taka bluzeczka, która również jest na moim kanale i zrobiona właśnie z tej Drops Muscat, to jest taka bluzeczka bardziej taka właśnie już szeroka, z też bardzo fajnym, ciekawym wzorkiem. No ja jestem ciekawa, czy któraś z Was już zrobiła sobie jedną z tych moich dwóch bluzeczek. Proszę dajcie znać w komentarzu, kto już ma taką bluzeczkę. Jestem bardzo ciekawa. No i zawsze pamiętajcie, żeby się pochwalić, że już zrobiliście taką bluzeczkę. Komentarzem zrobiłam albo będę robiła. Jest mi wtedy bardzo miło i oczywiście mam wtedy informację, że takie projekty się podobają i żeby tworzyć dalej i że jest zainteresowanie i że trochę więcej z nas będzie miało takie bluzeczki. Może kiedyś przyjdzie taka okazja, że uda mi się kogoś zobaczyć w jednym z moich projektów. To jest chyba takie moje marzenie, żeby gdzieś na ulicy spotkać kogoś, kto nosi sweterek, bluzeczkę zaprojektowaną przeze mnie. Mam nadzieję, że kiedyś uda mi się znaleźć taką osobę. Dobra, ok, nie przedłużając, mam nadzieję, że Wam się projekt spodoba. Czekam na Wasze komentarze, no i oczywiście zabieramy się za robótkę. No tak, a oczywiście jeśli chodzi o wszystkie dane, to będą w opisie na dole pod filmem. Rozwijamy zakładkę więcej, tam będą szczegółowe informacje, ile zużyłam włóczki, jaką włóczkę, jakie szydełko, no i oczywiście linki do sklepów, linki afiliacyjne, dzięki którym ja mogę sobie zarobić, aby dalej projektować takie rzeczy. Także mam nadzieję, że skorzystacie. Ja oczywiście bardzo dziękuję osobom, które korzystają i co jakiś czas dokonają zakupów przez te linki. Także ja wszystkim dziękuję za komentarze, za udostępnienia, za łapki w górę, no i za to, że jesteście razem ze mną. No to do dzieła. I nasz top zaczynamy od zrobienia panelu tylnego, po to, żeby móc sobie wyznaczyć mniej więcej miejsca, w którym chcecie mieć dekolt i zaplanować panel przedni. Panel robimy na wysokość, czyli liczba oczek, którą nabierzecie, będzie stanowiła wysokość Waszej bluzeczki. Ja postanowiłam nabrać 80 oczek łańcuszka, z czego 15 przeznaczyłam na ściągacz, a resztę 65 na wzór główny. Budujemy
łańcuszek, który stanowi wysokość, natomiast szerokość robimy sobie cały czas na bieżąco, dopasowując do odpowiedniego rozmiaru, który chcecie zrobić. Sweterek czy bluzeczkę, którą robię, jest to wzorek oczywiście ażurowy, ale ma tendencję do rozciągania się w tą stronę, czyli do poszerzania się na szerokość. Mój panel jest już po wybraniu, dlatego wiem ostatecznie, ile rzędów potrzebuję zrobić, natomiast pamiętajcie, że zawsze możecie w trakcie robienia panelu wybrać sobie taką część, próbkę i zobaczyć, jak bardzo się rozszerzyła, żebyście wiedzieli, jaką szerokość zrobić bluzeczki. Ja jednak postanowiłam, że będzie to szersza bluzeczka, więc to jest takie, u mnie stanowi ona około nawet 55 do 57 cm, dlatego będzie opadała jeszcze na ramiona i dzięki temu rękaw, który robię, nie musi być taki długi, aby osiągnąć wysokość do łokcia. Pamiętajcie, że oczywiście rękaw możecie zrobić całkiem długi lub 3/4, żeby zrobić sobie z tego taki fajny, ażurowy sweterek. To oczywiście zależy od Was, co planujecie. Ja postanowiłam tym razem zrobić sobie właśnie taki krótki rękaw, żeby mieć pod top na ramionczkach. Dobrze. Z chwilą, kiedy zrobicie sobie panel tylny, oczywiście robimy panel przedni, taki sam, na taką samą liczbę oczek i taką samą liczbę rzędów, stanowiących oczywiście szerokość. Natomiast różnica jest tylko taka, że robię tutaj delikatne wcięcie na dekolt, po to, żeby oczywiście przy szyi ładnie się układało. Jest to bardzo proste wcięcie, ponieważ będę po prostu omijała tylko jakąś część oczek i robiła później na równo, pomimo tego, że widzicie tutaj zaokrąglenie, te rzędy są na równo, ale panel był wyprany, więc po prostu w taki sposób się układa i później oczywiście dokładam tą część oczek, żeby zbudować tutaj część na ramiona. I panel tylny jest nam właśnie po to potrzebny, żebyśmy sobie obliczyli, ile zostawiamy rzędów na ramiono, na jedno ramię, ile zostawiamy rzędów w środku i ile zostawiamy rzędów na drugie ramię i wtedy wiemy, w którym miejscu jak gdyby pominąć część oczek, żeby sobie zrobić dekolt i w którym miejscu ponownie doczepić oczka, żeby również zrobić taką samą liczbę rzędów. Natomiast jeśli chodzi o rękaw, rękaw oczywiście może być, tak jak wcześniej wspominałam, długi, ja robię krótki i rękaw jest bardzo prosty, oczywiście. Cały czas robimy oczywiście znowu nabieramy łańcuszek stanowiący tym razem właśnie też długość tego rękawa, no i szerokość to jest liczba rzędów. Ja postanowiłam, że pokażę Wam wzór, jak będzie wyglądał i oczywiście Wy musicie dopasować sobie liczbę oczek do Waszej długości, Waszej bluzeczki, jak również dopasować sobie szydełko do włóczki, które będziecie używać, ponieważ tak jak wspominałam, można używać dowolnej włóczki, trzeba tylko zrobić próbkę i zobaczyć, jak wygląda. Pokażę Wam próbkę, ponieważ wzór jest bardzo prosty i pokażę Wam tą część, jak zrobić wcięcie i jak dodać oczka. Jednak wszystko pokażę to na próbce, ponieważ moje panele są już gotowe, ale jest to bardzo prosta czynność, nie wymaga jak gdyby pokazywania na moich panelach, ponieważ są to tylko krótkie etapy, a sami zobaczycie, że dacie radę. Także już pokazuję Wam, jak będzie wyglądała próbka. Próbkę wykonam z tej samej włóczki, użyję szydełka, przepraszam, 4 mm. Przydadzą nam się znaczniki. 2, żeby znaczyć krawędzie początkową i końcową oraz środkowy, żeby znaczyć wzór między przejściami, między ściągaczem a wzorem głównym. Oczywiście polecam dla osób początkujących, natomiast jeżeli jesteś osobą zaawansowaną, no to oczywiście na pewno sobie poradzisz i nie potrzebujesz znaczników. Robimy pętelkę podstawową i nabieramy dowolną liczbę oczek. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o parzystą czy nieparzystą liczbę. Liczba może być dowolna, więc ja postanowiłam, że nabiorę powiedzmy 5 oczek na ściągacz, a 10 na wzór główny, po to, żeby szybko wykonać próbkę, a Wy oczywiście możecie nabrać dowolną liczbę oczek. Czyli w sumie nabiorę 15 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. To są oczko łańcuszka na mój wzór i jedno oczko brzegowe, nie wliczane do wzoru. Odwracam łańcuszek w taki sposób, żeby widzieć tylną pętelkę od łańcuszka i będę pracowała od drugiego oczka tutaj, czyli drugie oczko ma tutaj tą drugą pętelkę. I od razu zaczynamy od wzoru głównego. Robię narzut od dołu
przytrzymuję, wbijam szydełko w tą środkową pętelkę, pobieram włóczkę od dołu, przeciągam, pobieram i przeciągam przez 3. Pierwsze oczko to jest oczywiście półsłupek nawijany, musimy jakoś zacząć, natomiast kolejne wykonujemy już troszeczkę inaczej. Więc teraz, zamiast zrobić narzut, wbijam się jeszcze raz w to samo oczko. Zobaczcie, to, które właśnie przerobiłam, czyli w pętelkę tak zwaną tą drugą. Pobieram znowu, tutaj przeciągam włóczkę pod tą pętelkę. Teraz zrobię narzut i teraz dopiero wbijam się w kolejne oczko. Przeciągam włóczkę, mam 4 pętelki, pobieram od dołu i przeciągam przez wszystkie 4. Oczywiście, jeśli chodzi o znaczenie krawędzi, to właśnie powinniśmy sobie tutaj wpiąć pierwszy znacznik, żeby pamiętać, które oczko jest pierwsze. I dalej wykonuję 10 takich oczek, ponieważ 10 stanowi mój wzór główny. Czyli tak, mam raz, 2 i znowu powtarzam to samo. Czyli jeszcze raz wbijam się w to samo miejsce, przeciągam, narzut, wbijam się w kolejne oczko, pobieram, mam 4 pętelki przez 4. I teraz tak w ciszy pokażę, jak to robić. Czyli mam tak raz, 2, 3, 4 i znowu tutaj pobieram, tutaj i pobieram. I hop. I hop. I hop. Mam tak. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jeszcze 2 pętelki. 9. I ostatnia pętelka. 10. To jest wzór główny i dokładnie jest to tak naprawdę lewa strona naszego panelu. To będzie prawa strona, bo na tej prawej stronie tworzą się takie właśnie unikatowe pętelki, które tworzą ten piękny wzór. Następnie 5 pętelek przeznaczam na ściągacz, czyli robię narzut i będę wykonywała oczka ścisłe z narzutem, czyli ponownie wbijam się w tą pętelkę, przeciągam i od razu przeciągam przez te 2 pętelki. I znowu narzut, przeciągam. Można pobierać pętelkę, przeciągać tutaj, przytrzymując sobie kciukiem tą pętelkę, żeby nam nie zeszła. Tymczasem wszystko zeszło. Ok, czyli w taki sposób tutaj przytrzymywać kciukiem. A można też wykonywać oczka ścisłe, jak gdyby skręcając od tej strony i przeciągając tutaj. Technika dowolna, wychodzi tak samo w zależności od tego, jak się przyzwyczaicie. I ostatnia pętelka i przeciągam. I teraz tak, ponieważ ja mam małą liczbę oczek tutaj na próbce na ściągaczu, na tym ściągaczu miałam 15, więc warto sobie znaczyć. Oczywiście chodzi o to, żeby w miejscu, kiedy zaczynacie robić ściągacz, na przykład zaznaczyć sobie tutaj tą pętelkę. Raz, 2, 3, 4, 5. Ale do 5 łatwo policzyć, natomiast już do 15 za każdym razem to jest niewygodne. Robię oczko do góry, odwracam. Odwracamy zawsze w tą samą stronę. I znowu narzut. Ściągacz będzie wyglądał za każdym razem tak samo na każdej stronie. Będziemy robić oczka ścisłe z narzutem. Tym razem zawsze będziemy pobierać już tylko tylną pętelkę tutaj tego oczka. Czyli mamy oczko łańcuszka z góry. My wbijamy się jak gdyby w środek, pobieramy tylną pętelkę, przeciągamy i znowu przeciągamy przez 2. Czyli narzut, w środek, przeciągam i tutaj mi się niestety źle pobrało, nie szkodzi, idziemy dalej i znowu 5 oczek muszę wykonać. Oczywiście tutaj mi się tak już pomyliło, że lepiej jeszcze raz tutaj sobie to zrobię. No i coś mi się tutaj całkowicie pomyliło. Poczekajcie, już Wam pokazuję dalej. Dobra, rozwiązane. Czyli tak, oczko do góry i zaczynam pierwsze oczko. Raz i właśnie tutaj znaczymy sobie znowu początkową pętelkę. Można całą pętelkę. I teraz 2, 3, 4 i ostatnia pętelka stanowiąca ściągacz
czyli pamiętajcie, oczka ścisłe w tylną pętelkę. Przechodzimy do wzoru głównego, który teraz tworzymy na prawej stronie. Żeby stworzyć wzór na prawej stronie, również wykonamy oczka ścisłe z narzutem, ale tym razem wbijamy się pod całą tutaj pętelkę, czyli zarówno poprzednią i tylną. Czyli robimy narzut, wbijam się pod całe oczko, przeciągam i przez dwie. Czyli jak gdyby robimy oczka ścisłe z narzutem w całą pętelkę. I znowu narzut i luźno przerabiamy sobie do końca rzędu. W taki sposób, pamiętając, żeby nie gubić oczek początkowych i końcowych, żeby w odpowiednim miejscu zrobić przejście na ściągacz, żeby wyglądał równo. I tu mam ostatnią pętelkę i gotowe. I w zasadzie, słuchajcie, żeby wykonać ten wzór, powtarzamy cały czas te same dwa rzędy. Z tym, że najpierw zaczęliśmy od lewego rzędu, a drugi rząd jest na prawej stronie, ponieważ akurat ta część mi się bardziej podoba, ten wzór, dlatego ja tak postanowiłam. Natomiast wzór na lewej stronie też jest ładny, więc to wszystko zależy od Was, który wzór sobie wybierzecie na Waszą prawą stronę. I znowu oczko do góry, odwracamy. I zaczynamy od tego samego co w pierwszym rzędzie, czyli od półsłupka nawijanego w całe oczko i przeciągam. Natomiast to była tylko początkowa pętelka, ale w drugiej przerabiamy już trochę zmieniony wzór, czyli ponownie się wbijam tutaj, przeciągam, robię narzut, wbijam się w kolejne oczko, przeciągam, mam 4 pętelki i przez dwie. I pracujemy tak płynnie. Cały czas tak samo. Pamiętajcie, że właśnie wbijamy się w poprzednie oczko najpierw, przeciągamy włóczkę, dopiero robimy narzut i w kolejne oczko, które mielibyśmy przerabiać. Wzór naprawdę bardzo szybko się tworzy, bardzo fajnie. Powstaje piękny ażurkowy sweterek, bluzeczka. W zależności co tam planujecie. No dobrze, wykonałam 10 oczek i teraz znacznik wskazuje mi, kiedy mam nastąpić zmianę wzoru, czyli tutaj, tak jak wspominałam, oczywiście robię znowu oczko ścisłe z narzutem w tylną pętelkę od łańcuszka, czyli w tą i przeciągam. Raz, 2, 3, 4. No i mam ostatnią pętelkę. Ostatnią robię w całe oczko, czyli zobaczcie, pobieram zarówno przednią, jak i tylną pętelkę. Wtedy jest ta krawędź stabilniejsza. I przeciągam. I znowu oczko do góry, odwracam i powtarzam z kolei drugi rząd. Na prawej stronie jestem, czyli wykonuję 5 oczek ścisłych z narzutem w tylną pętelkę. 2, 3, 4, 5. Ja już nie będę wpinała tych znaczników, ponieważ wiem, jak to robić, ale pamiętajcie, że one naprawdę bardzo ułatwiają pracę i powodują, że nie gubimy oczek. I teraz zmiana wzoru, czyli znowu oczko ścisłe z narzutem, ale pod to całe takie duże, grube oczko, więc jest prościej. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No i ostatnie oczko tutaj jest 10. I słuchajcie, przerobiliśmy dosłownie 4 rzędy, czyli mamy wzór, który tworzy się z 2 rzędów. Tak jak wcześniej Wam wspominałam, powtarzamy tylko tak naprawdę te 2 rzędy, to dotyczą wzoru głównego, ponieważ na ściągaczu mamy cały czas taki sam wzór, taki sam ściek, czyli oczka ścisłe w tylną pętelkę, natomiast we wzorze głównym się to troszeczkę zmienia, ale oczywiście jest to też dalej uważam bardzo proste. I teraz tak, oczywiście tak jak wspominałam, to jest wysokość, długość Waszej bluzeczki, Waszego sweterka, no i budujemy sobie na szerokość bluzeczkę, czyli możemy na bieżąco sobie sprawdzać, jaką szerokość chcecie zrobić. Pamiętajcie, że tak jak wspominałam, wzór może się rozszerzyć, w zależności od tego, z jakiej włóczki robicie, będzie więcej takich dziurek, mają tutaj właśnie taką fajną, taką poziomy paseczek, mi się to bardzo podoba, dlatego postanowiłam, że będzie to ta część tutaj razem z tą pętelką, moją prawą stroną. Natomiast oczywiście lewa strona też jest bardzo fajna,
To wszystko zależy od Was, co Wam się podoba. I teraz idąc oczywiście dalej, kiedy już wiecie, ile nabrać oczek i jaką szerokość, robimy sobie właśnie taki zwykły panel tylny, który jest zwykłym prostokątem, bądź też kwadratem. To zależy od rozmiaru i robimy sobie tą część. Natomiast kiedy już zrobicie sobie ten panel tylny, zaczynamy robić panel przedni. I w momencie, kiedy zaczynacie robić panel przedni, musicie sobie mniej więcej ustalić, ile chcecie mieć centymetrów pozostawionych na dekolt, w zależności od tego, jaki szeroki będzie dekolt, jakie wykończenie dekoltu. Zawsze wszystko można sobie zmieniać i modyfikować. Ja postanowiłam zrobić taki szerszy dekolt, więc zostawiam około 29 cm w środku. Więc staram się po prostu podzielić najpierw tak, żeby równo zostawić liczbę rzędów z tej strony, jak i z tej strony. Mój panel obecnie leży na prawej stronie i rzędy, które zaczynam liczyć, zaczynam jak gdyby od tego rzędu, ponieważ ta część jest troszeczkę zmieniona i ona troszeczkę inaczej wygląda, więc po prostu postanowiłam, że zaczynam od tego rzędu. Czyli zobaczcie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i tutaj wpięłam sobie znacznik, czyli 10 takich rzędów zostawiłam sobie na moje ramię. To jest dokładnie około 15-16 cm. I teraz to samo robię z tej strony. I tutaj z kolei zaczynam liczyć znowu od tej części, ponieważ ta część jest bardzo podobna do tej strony tutaj. One troszeczkę inaczej się kończą. Ja za chwilkę Wam powiem, jak kończę w ogóle panel, jakim wzorkiem. Ale chciałam jeszcze pokazać to liczenie rzędów na wymiarowanie jak gdyby na ramiona dekoltu. Czyli tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. No i w środku mam znacznik tutaj zostawiony, czyli wiem, że mam równą liczbę rzędów na ramiona. Oczywiście liczba rzędów w środku wcale nie musi być parzysta. To jest oczywiście dowolne. Ważne tylko, żeby ta część na ramionach się zgadzała, liczba rzędów, żeby było równo. Natomiast jeszcze oczywiście wracając do mojej próbki, ja postanowiłam, że wzór, panel uważam za skończony wtedy, kiedy skończę pełne 2 wzory. Czyli tak naprawdę kończę oczkami tutaj tymi ścisłymi w tylną pętelkę. To jest jak gdyby skończony dla mnie wzór, dlatego że zobaczcie, pomimo tego, że zaczynaliśmy tutaj od tego wzoru grubszego, to on staje się mniejszy po zaciągnięciu i on bardzo przypomina tą część, czyli tak naprawdę ja widzę tylko tutaj na razie ten jeden taki gruby rząd, dlatego nie wliczam go do rzędu przy liczeniu na ramiona. O, tutaj, to jest dokładnie ten rząd, jak gdyby zaczynam dopiero liczyć od tego rzędu ten. On tutaj na próbce jeszcze inaczej wygląda niż tutaj po wypraniu. Nie jest aż taki wielki, to się wszystko musi po prostu ułożyć, ale to jest ta część, którą zaczynaliśmy, a to jest ten pierwszy rząd. Czyli robimy pełnymi rzędami, po 2 rzędy, kończąc na górze, czyli tak naprawdę powinniście skończyć na górze oczkami tutaj ścisłymi w całą pętelkę. I ja też właśnie tak zrobiłam i polecam też zostawić sobie dłuższą część włóczki po skończeniu. Zaciskam oczywiście oczkiem ścisłym, czyli przekładam i zaciskam. I wtedy mamy pewność, że nie musimy sobie doczepiać włóczki, żeby zszyć sobie tą część na ramionach, czyli na każdym panelu zostawiam sobie dosłownie dłuższy kawałek włóczki i będę używała go do zszycia. Ok, natomiast teraz oczywiście, kiedy zrobiliście panel tylny i zaczynacie robić panel przedni i już wiecie, ile rzędów chcecie zostawić na zrobienie tutaj wcięcia, pokażę Wam, w którym momencie zrobimy sobie, jak sobie zrobić to wcięcie. Ok, tak jak wspominałam wcześniej, ja już mam panele zrobione i jak gdyby kiedy zaczynacie robić już panel przedni i wiecie, ile rzędów chcecie zostawić sobie na ten panel, na to wcięcie tutaj pod szyję. Oczywiście, jeżeli Wam to sprawia problem, nie musi być takiego wcięcia. Mogą być 2 wielkie panele zrobione bez wcięcia. Może delikatnie przeszkadzać przy szyi, ale gdy zrobicie dosyć szerokie to łączenie na ramionach, to też naprawdę to będzie tak troszeczkę opadać i jakoś tak bardzo może nie przeszkadzać. I zobaczcie, jestem jak gdyby na tym etapie i teraz mam położony oczywiście mój panel na prawej stronie. I jeśli chodzi o próbkę i zrobienie tego wcięcia, to jest to bardzo proste, ponieważ oczywiście zrobiłam sobie jeszcze raz tutaj wzór na lewej stronie i z powrotem jestem na prawej, czyli tu prawa strona to jest ta, gdzie we wzorze głównym robię zwykłe oczka ścisłe z narzutem.
To jest moja prawa strona. I tutaj robię w taki sposób, że nie dochodzę po prostu do samego końca, tylko zostawiam liczbę oczek na górze tutaj tą. Czyli tak, zobaczcie, na przykład zostawię sobie 3 oczka. Raz, dwa, 3, czyli dochodzę tutaj do tego momentu, 3 i zawracam. I właśnie w tym momencie tak przerywamy tą część robienia tej góry. Ja zostawiłam sobie tutaj 5 oczek. Raz, dwa, 3, 4, 5. Pamiętajcie, że może być to więcej, może być mniej. To wszystko zależy od tego, jakie wcięcie chcecie. Tutaj mi dało to 4 cm. Ja będę jeszcze sobie obrębiała ten dekolt, więc na pewno jeszcze troszeczkę się zaokrągli i będzie lepiej wyglądał. Ale tak robimy wcięcie, że pomijamy po prostu te oczka, robię oczko do góry i pracuję już tylko na tej części. Czyli zobaczcie, to jest takie najprostsze wcięcie, nie wymagające naprawdę jakichś dużych umiejętności. Po prostu pominięcie pewnego etapu robienia panelu. No i dalej oczywiście robię tak samo. Tutaj sobie sprawdzam, dokąd mam dojść, żeby zrobić raz, dwa, 3, 4, 5, jeszcze jedno oczko. Dlatego lepiej sobie wpinać ten znacznik niż liczyć za każdym razem. Ale powiedzmy, że ja mam tutaj próbkę, to pójdzie szybko. No i tutaj robię sobie dalej ściągacz, robię oczko do góry i dalej ściągacz, raz, dwa, 3, 4, 5, no i przerabiam tak samo, tutaj zobaczcie. No i tutaj w całe. No i znowu oczko do góry, odwracam i wzór na lewej stronie. Oczywiście można się pomylić i zrobić tu narzut, ale wtedy będzie wzór inaczej wyglądał, więc zawsze warto sprawdzić, czy widać tutaj tą pętelkę, czy gdzieś nie pomyliliśmy się. Ja przy przerobieniu już tyle kombinacji tego wzoru naprawdę mam problem, żeby pamiętać, żeby się nie pomylić i nie zrobić wcześniej tego narzutu. Ponieważ robiłam już podobne sweterki i wzory, ale narzut występował zupełnie gdzieś indziej i zupełnie inaczej to wyglądało. Ok, i znowu tutaj przechodzę do tutaj. Natomiast ja teraz Wam pokażę, jak nadbudować tą część, bo oczywiście jeśli przerobicie już środkowy panel, tam gdzie macie pod dekoltem, to musimy wrócić z powrotem do tej wyższej części na ramionach, więc już Wam pokazuję. Oczywiście tak, jeśli już sobie planowaliście panel tylny i wiecie, że załóżmy, tak jak u mnie 10 takich rzędów, chodzi mi o takie bąbelkowe rzędy, stanowiły rękaw, to musicie teraz policzyć, ile rzędów stanowi środek. U mnie to chyba jest 19 rzędów, czyli zobaczcie, licząc od tego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, tak? Natomiast tu ta część to jest dalej rękaw. Czyli żeby miała taką samą szerokość panelu, muszę wykonać 19 takich bąbelkowych rzędów. Oczywiście to się robi podwójnie, czyli tak naprawdę 2 razy więcej muszę ich wykonać, ale to trzeba sobie policzyć, żeby się właśnie nie pomylić. Czyli zobaczcie, ja tutaj rozdzielałam, czyli liczę od tego rzędu, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19 jest tutaj, czyli te 19 rzędów to są rzędy niższe. Dopiero ten rząd tutaj wliczany jest, ten robiony właśnie taki może troszeczkę mniejszy, ale on już jest wliczany do tych 10 rzędów, które muszę mieć na ramionach. Czyli tak, bo nawet widać, że on idzie do góry tutaj. Czyli zobaczcie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
i tu 10 i tak jak wspominałam, tego już nie liczę. Tak naprawdę chodzi o to, żebyście mieli po prostu taką samą liczbę rzędów, zarówno na panelu przednim, jak i tylnym, ale to rozdzielane jest naprawdę bardzo proste, to bardzo fajnie wszystko widać, więc to nie jest trudne. No i zobaczcie. Ja oczywiście tutaj nie chcę budować za daleko, ale pokażę Wam, jak teraz nadbudować sobie tutaj tą część na ramiona. Dobrze, czyli tak, no jeszcze zrobiłam sobie ten jeden rząd, żeby może tak nie było zbyt mało. Powiedzmy, że chcę kończyć mój dekolt i teraz ewidentnie widać, że te 3 rzędy wchodzą mi w skład pod dekoltem. Natomiast musimy nadbudować teraz tą część górną, czyli zobaczcie, robię jestem cały czas na prawej stronie, czyli popatrzcie, kończyliśmy na prawej stronie i doczepiamy na prawej stronie, cały czas tak samo. Czyli tak mam 1, 2, 3, 4, 5, 6 i tu jest 7 oczko. Ja nie znaczę, ale już wiem, że ono tutaj jest, dlatego warto sobie zaznaczyć, jeżeli nie pamiętacie, że tam ostatnie oczko może być mniejsze. No i teraz oczywiście dodajemy 3 oczka łańcuszka, czyli zobaczcie, po prostu robię 1, 2, 3, ale muszę zrobić jeszcze jedno jako oczko brzegowe, 4. I teraz odwracam robótkę i zaczynam od ściegu na lewej stronie, czyli dokładnie tak jak zaczynam z Wami tą próbkę, czyli robię narzut, pomijam pierwsze oczko, wbijam się w drugie i pierwsze robię po prostu półsłupek nawijany, natomiast kolejne to już jest kontynuacja ściegu, czyli 1, to jest 2 i tutaj mam jeszcze taką pętelkę, ona jest troszeczkę zakręcona, ale jest tutaj ta pętelka. Tak naprawdę możecie się wbijać też, popatrzeć sobie z tej strony, jak się układa ten łańcuszek, to tu widać łańcuszek, czyli ta pętelka od dołu, ona się tak troszeczkę chowa, ale tutaj jest i ja się po prostu w nią wbiję. Czyli znowu tutaj przeciągam i tutaj. I tak naprawdę zrobiłam dosłownie te 3, których mi brakowało. Tak to, w taki sposób to widać. I dalej kontynuuję tak samo jak widzicie tutaj we wzorze, czyli po prostu dopasowywuję sobie tutaj do tego ściegu. O, w taki sposób. I potem już mamy naprawdę bardzo prostą rzecz, bo musimy wykonać dokładnie tyle rzędów, co przeznaczyliście na rękaw. Już ciągiem robimy cały czas tak samo. Tutaj jeszcze jedno. No i dalej kontynuujemy. Ok, no i zobaczcie. Tak jak Wam wspominałam, że te 3 tutaj są niżej, więc wchodzą w dekolt, a ta część już jest jako pierwszy rząd wliczana do części na rękaw. Teraz sobie już budujemy, tutaj bym musiała zbudować dosłownie te 2 rzędy i żeby to wyglądało tak samo, to ja Wam pokażę właśnie na tej próbce, żeby nie było, że za mało pokazane. 4, 5 i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tu jest 9, no i oczywiście 10, tutaj lekko schowane, 10. Pamiętajcie, że musicie mieć dokładnie tyle samo oczek i tutaj ponownie zaczynam mój wzór. I jeszcze dosłownie chwileczkę, ponieważ chcę właśnie Wam pokazać na mniejszej próbce, dlaczego kończę troszeczkę inaczej niż zaczynałam. I tu jeszcze jest całe oczko. 5. I jeszcze raz, 2, 3, 4, 5.
No i tutaj właśnie 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No i jeszcze tutaj to ostatnie 10. No i zobaczcie. Kończymy, tak jak wspominałam, ściegiem na górze, na prawej stronie i dzięki temu wizualnie widzimy tak naprawdę taką samą liczbę rzędów. Oczywiście to wszystko się ułoży, ponieważ po wypraniu zobaczcie, że ta część też się rozciągnie. Ja tutaj ponaciągałam trochę wcześniej tą część, ale ta część też się ułoży. Czyli zobaczcie, mamy tutaj raz, dwa rzędy, raz, dwa, no i część końcowa i część początkowa i one się tak naprawdę ładnie zrównają. Tutaj niestety miałam trochę szeroko, więc może to tak wygląda, jakby to było nierówne, ale naprawdę jest równe i wychodzi bardzo fajnie. I w taki sposób kończymy, właśnie wykonując ostatni ścieg taki. I tak naprawdę to jest wykonany panel właśnie przed. Mniej więcej tak to będzie wyglądać. Natomiast oczywiście, tak jak wcześniej wspominałam, rękawek może być krótki, długi. A oczywiście też robimy go w podobny sposób, taki sam. Pamiętajcie, że to jest rękawek w całości, więc musi mieć podwójną szerokość. Ja mam tutaj obecnie zrobiony na około 37, 38. Oczywiście on jest jeszcze przed wypraniem, więc może się rozszerzyć. I robimy te wszystkie 4 panele i po zrobieniu tych paneli zajmujemy się zszyciem. I oczywiście zszywanie zaczynamy od zszycia tutaj ramion, po to, żeby sobie właśnie później wszyć fajnie rękaw. Ramiona mamy już wyznaczone, dokąd zszywać, więc wystarczy przeciągnąć sobie włóczkę, tą, którą tutaj ja akurat zostawiłam, przez tutaj te krawędzie. Czyli wybieram sobie na przykład tutaj pierwsze początkowe oczko, żeby dobrze połączyć. Tutaj też początkowe oczko, żeby te krawędzie ładnie się zeszły. Przeciągam włóczkę. O, udało się i robię oczko ścisłe. Następnie oczywiście ja zszywam sobie wszystko oczkami ścisłymi. Po kolei, krok po kroku, tak żeby ładnie tutaj się to wszystko zeszło. Czyli wybieram dowolne tutaj pętelki. I oczko ścisłe. Pobieram pętelki, dowolne dosłownie tak, żeby się ładnie tutaj dwie krawędzie nam równo zeszły i sobie tutaj przeciągam po kolei. I w taki sposób dochodzę do momentu, gdzie mam koniec. No i tak naprawdę też przy zszywaniu warto zwrócić uwagę, żeby właśnie wzór się w miarę ładnie ze sobą tutaj pokrywał, czyli te części ładnie się schodziły, czyli po prostu wystarczy, żebyście tak sobie ułożyli, żeby przeciągać tą część, która jest luźna tutaj, z tą częścią, która jest luźna z tej strony, a następnie tu, gdzie mamy tą część grubszą, połączyć z częścią grubszą. I tak luźno, pamiętając, żeby sobie zbyt mocno nie zacisnąć, bo wtedy będziemy mieć oczywiście marszczenia na górze. Dobra, czyli zszywamy sobie pierwszą część ramion, drugą część ramion, a następnie wszywamy rękaw. A właśnie po zszyciu tej części na rękawie, oczywiście dalej mam na lewej stronie, biorę sobie mój rękaw i będę zszywała również w taki sam sposób od jednej do drugiej strony, z tym, że jeśli wszywacie rękaw, to warto sobie podzielić ten rękaw dokładnie w połowie, zaznaczyć sobie, gdzie jest tutaj połowa, spiąć spinaczem, również mniej więcej policzyć sobie liczbę oczek z tej strony, spiąć sobie końcówkę, policzyć liczbę oczek z tej strony i spiąć, po to, żeby Wam się nic nie poprzestawiało i żeby po złożeniu tej bluzeczki obie części pasowały do siebie i były równo przyszyte. Warto sobie wyznaczyć właśnie jeden róg, drugi róg, no i część środkową i oczywiście powolutku wszywać sobie również oczkami ścisłymi. Ja również zostawiłam sobie tutaj dłuższą część włóczki, kawałek, po to, żeby sobie właśnie pobrać i od razu zszywać. Z tej strony mamy ładne oczka, więc to będzie uproszczone, natomiast z tej strony musimy również pobierać dowolne pętelki i oczywiście przekładać również oczkami tutaj ścisłymi w taki oto sposób. Ja teraz tylko pokazuję mniej więcej, ponieważ jeszcze muszę rozplanować ten rękaw,
dokładnie sobie powpinać i posprawdzać, gdzie jest środek. Natomiast chciałam tylko Wam tak delikatnie powiedzieć, jak ja to będę robiła, czyli dokładnie taki sam sposób jak rękaw, jak ramiona. Ja już wszyłam mój rękaw i oczywiście po wszyciu rękawu z powrotem układamy bluzeczkę na lewej stronie po to, żeby już sobie zszyć oczywiście bok, no i oczywiście rękaw. Tutaj mamy ułatwioną sprawę, ponieważ mamy ładny łańcuszek z każdej strony, więc wystarczy tylko doczepić włóczkę. Ja już Wam tutaj pokazuję. Czyli tak, wybieram sobie pierwsze pętelki z każdego panelu. No oczywiście staram się zrobić tak, żeby było równo. Robię pętelkę podstawową i tą pętelkę sobie przeciągam tutaj. Przekładam przez te dwie i oczko ścisłe. No i tutaj, tak jak Wam wspominałam wcześniej, wystarczy pobierać po kolei oczka łańcuszka. Oczywiście ja sobie tutaj, może być ciężko się przebić, można sobie wziąć mniejsze szydełko, pobierać pomalutku jedno oczko za drugim i zszywać sobie krawędź. Tutaj jest najprostsza rzecz, tak jak mówię, mamy oczka łańcuszka. I tą metodą dochodzimy tutaj do momentu, gdzie mieliśmy rękaw, zszywamy sobie równo i od razu też możemy przejść do zszycia rękawa, ponieważ też mamy ładne oczka i zakończyć tutaj oczkiem ścisłym. I to w zasadzie by było tyle, jeśli chodzi o zszywanie sweterka, natomiast jeszcze pozostaje nam wykończenie dekoltu. Ok, mój top już jest szyty i pozostało mi tylko wykończyć sobie dekolt. Ja chcę mieć taki szeroki dekolt, więc po prostu dookoła obrębię go oczkami ścisłymi z narzutem. Czyli tak, doczepię sobie włóczkę mniej więcej tutaj na szyciu, powiedzmy pomiędzy właśnie panelem tylnym a panelem przednim. Zrobię pętelkę podstawową i w dowolnym miejscu przełożę oczko. Wzięłam sobie mniejsze szydełko po to, żeby mi się po prostu lepiej pracowało i ładniej zaokrąglało dekolt. I teraz słuchajcie, oczywiście tutaj mamy gdzieniegdzie te oczka łańcuszka, więc postaram się tutaj je wybrać. I przerabiam oczka ścisłym narzutem. Pierwsze oczko sobie tutaj to doczepione zaznaczę. Natomiast teraz dookoła będę robiła oczka ścisłe z narzutem. Tutaj w tym miejscu miałam dołożone 5 oczek, więc dam radę je pobrać. Natomiast one mi są tutaj mocno zaciśnięte. Muszę się jakoś tutaj przebić. Czasami tak jest. Muszę sobie rozszerzyć. Ok. I tu jeszcze jedno. Natomiast teraz wchodzę już na tę część, gdzie nie ma oczek, ale będę po prostu starała się wybierać miejsca, które uważam, że mogłyby po prostu ładnie się tutaj zawęzić. I tam, gdzie mi po prostu pasuje. Czyli raz tak naprawdę tutaj w tej przerwie, a raz mniej więcej tutaj za tą przerwą, pod tą częścią, gdzie był właśnie ten taki grubszy wzór. O, dokładnie tutaj. I w taki sposób sobie tutaj delikatnie go obrębiam, żeby ładnie tutaj dekolt wyglądał. I tak zrobię dookoła. Ok, i zrobiłam sobie dookoła. Tak naprawdę mam w takich naprawdę bardzo dowolnych miejscach to zrobione. Natomiast tutaj miałam pierwsze to oczko łączeniowe. Ja teraz sobie je pominę i tak naprawdę zrobię sobie dopiero w tym oczku pierwszym, które tutaj powstało. To jest tutaj to łączeniowe. To je pomijam, nie będę łączyła okrążenia, tylko od razu robię narzut, pobieram 2 pętelki i jeszcze raz w tym samym okrążeniu przerabiam dokładnie ten sam ścieg, tylko tym razem po prostu wbijam się pod te 2 pętelki, które właśnie przed chwilą zrobiłam. Dzięki temu dekolt troszeczkę będzie lepiej wyglądał, a jeszcze się gdzieś po prostu ułoży, zawęzi i będzie, można powiedzieć, taki stabilniejszy. Tak jak gdyby jeszcze raz na tym samym, teraz co zrobiłam, pod 2 pętelki wykonuję oczka ścisłe dookoła z narzutem.
I tak jak wspominałam, pomysły na wykończenie tego dekoltu może być bardzo dużo. Ja na moim kanale mam przeróżne sposoby dodawania różnych ściągaczy, więc jeżeli chcecie na przykład mieć ściągacz w takim podobnym stylu co tutaj, to ja kiedyś uczyłam takiej techniki robienia pionowo tam i z powrotem takiego ściągacza. Na przykład można właśnie w taki sposób wykończyć sobie sweter, jeśli planujecie na przykład sweter z długim rękawem. Ja mam z krótkim rękawem w formie takiego t-shirtu, więc nie będę robiła tutaj dużego ściągacza na górze. Po prostu zrobię tylko ten jeden rząd uzupełniający po prostu dekolt. Natomiast na końcu oczywiście łączę, oczko ścisłe, zamykam połączenie i w zasadzie słuchajcie, ten top byłby gotowy. Wszystkie wystające niteczki trzeba powiązać i pochować tutaj igłą ściegu. Mam nadzieję, że Wam się spodoba ten pomysł na ten t-shirt. Dajcie znać w komentarzach, kto sobie go zrobi. A ja oczywiście serdecznie Wam dziękuję. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Pa, pa.